Czy stolica Kaszub może znajdować się na Żuławach? A słyszałeś legendę o psie z Okopowej lub kaszubskim Stolemie? I czy wiesz, gdzie na Dolnym Mieście można napić się dobrej herbaty w sąsiedzkim klimacie? Te tajemnice Gdańska oraz kilka innych poznasz właśnie w tym filmie. Dzień dobry wieczór, z tej strony Kamil i Wojtek, a to jest kanał Stary Ziomek i Morze. Zapraszamy do oglądania. Czy stolica Kaszub może znajdować się na Żuławach albo Mierzei Wiślanej? Przy założeniu, że Gdańsk jest ową stolicą, to tak. Unikalność Gdańska polega na tym, że jego część, np. Olszynka czy Przegalina, znajdują się na Żuławach. Północna część Wyspy Sobieszewskiej i Stogi to Mierzeja Wiślana, a Chełm czy Orunia Górna to Wysoczyzna Gdańska. I tu powstaje kolejne pytanie. Skoro Gdańsk jest największym miastem na Żuławach, to znaczy, że jest stolicą tego regionu? Na początku XX wieku została otwarta dla mieszkańców Dolnego Miasta łaźnia na ulicy Jaskółczej. Na najwyższym piętrze mieściła się sala gimnastyczna, w której m.in. odbywały się międzydzielnicowe zawody bokserskie, a na dolnych kondygnacjach sale z prysznicami i wannami oraz łaźnia parowa. Koszt kąpieli pod prysznicem był znacznie tańszy niż w wannie, a ceny porównywalne do tych w multikinie. Bilet pod prysznic to dla porównania koszt biletu od poniedziałku do czwartku w kinie, a kąpiel w wannie to koszt porównywalny do ceny biletu do kina w weekend. Łaźnia funkcjonowała tutaj przez 80 lat. W 1998 roku otwarto tutaj Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia. Zawody bokserskie. Idź, jak cię palnę, zaraz to zobaczysz, nagrywamy, precz, do szkoły. A wy się nie bójcie. Falowiec na Gdańskim Przymorzu to najdłuższy budynek w Polsce i drugi w Europie. Powstał w latach 1970-73 i liczy niemal kilometr długości, a dokładnie 860 metrów. 16 klatek schodowych, 11 pięter, 1792 mieszkania i około 6000 lokatorów, czyli liczba większa niż niejedna miejscowość w Polsce. To prawie 2 razy więcej mieszkańców niż na Wyspie Sobieszewskiej. Tu wyjście na spacer z psem wokół bloku jest sporym wyzwaniem. Osoby, które ulicą Kartuską wyjeżdżając z Gdańska na Kaszuby, przejeżdżają przez zachodnią dzielnicę miasta o wdzięcznej nazwie Kokoszki. Newralgicznym punktem okolicy jest rondo graniczne Wolne Miasto Gdańsk, Rzeczpospolita Polska 1920-1039, które symbolizuje i przypomina ważny fakt. Właśnie tu, mniej więcej tu, kończyło się Wolne Miasto Gdańsk, a zaczynała się Polska. Na przejściu granicznym znajdował się Gdański Urząd Celny na terenie Karczemek, to tam bliżej obwodnicy, i nieco dalej Polski, w Kokoszkach. Ciekawostką jest, że w pobliżu tego Gdańskiego Urzędu Celnego znajdował się punkt pomiarowy Miejskiego Obserwatorium Meteorologicznego utworzonego we Wrzeszczu. Na ulicy Okopowej 17 znajduje się niezwykła kamienica o ceglanej fasadzie i z pięknymi ozdobami. A pomiędzy oknami na 3. piętrze możesz dostrzec psa spoglądającego w dół. Ponad 100 lat temu w tym miejscu znajdowały się wały obronne i tu według legendy miał mieszkać stary rzeźbiarz ze swoim psem. Psiak po jednej z wielkich powodzi miał uratować swojego opiekuna, jednak w wyniku heroicznego wysiłku niestety zmarł. Po tym jak wały zniknęły, powstał owy budynek, a na pamiątkę tamtych wydarzeń umieszczono na fasadzie figurę dzielnego sierściucha. Zanim
przejdziemy dalej, to nagabujemy Ciebie, drogi widzu, abyś pod koniec seansu polubił ten film, może nawet podzielił się nim ze znajomymi i jeżeli tego nie zrobiłeś, zasubskrybował ten kanał. Dziękujemy i opowiadamy dalej. Od wielu lat mamy możliwość robienia zakupów na targowisku przy ulicy Elbląskiej. Niewiele jednak osób wie, że w tym miejscu znajdował się dworzec kolejki wąskotorowej. Po tym jak został rozebrany w 1975 roku powstały wielkie plany połączenia Dolnego Miasta z Olszynką poprzez stworzenie supercentrum sportu i rekreacji. Rozmach tych planów był ogromny. Zmodernizowany stadion żużlowy, wielofunkcyjna okrągła hala arena, a także stadion lekkoatletyczny, pływalnie pod dachem i na powietrzu, lodowisko, kąpielisko z trawiastą plażą czy pola namiotowe. Inwestycje rozpoczęto wbijając tu prawie 100 betonowych pali pod nową halę, ale na tym przygoda się skończyła. Po około 10 latach powstała obok skromniejsza hala GKS Wybrzeże, ale i ona nie wytrzymała próby czasu. Charakterystycznym elementem krajobrazu Gdańska są żurawie. W naszym mieście można znaleźć aż 120 tego typu maszyn. Najstarszym i jednocześnie najbardziej znanym z nich jest pochodzący z połowy XV wieku Wielki Żuraw. Ten monumentalny dźwig usytuowany jest nad brzegiem Otławy przy ulicy Szerokiej. Inne żurawie, choć znacznie młodsze, również stanowią ważny element krajobrazu na terenach stoczniowych Gdańska. Maszyny konne, sprowadzone z Helsinek w latach 70. XX wieku, trwale wpisały się w panoramę miasta. W 2016 roku przy pozytywnej szkole podstawowej w Kokoszkach stanął słup graniczny, który w latach 1920-1939 zaznaczał granicę pomiędzy wolnym miastem Gdańsk a Polską. Ten konkretny egzemplarz, znaleziony w Lasach Oliwskich w latach 80. XX wieku, długie lata stał na dziedzińcu wewnętrznym dzisiejszego Muzeum Gdańska, a dzięki inicjatywie Krzysztofa Nowotarskiego, radnego dzielnicy, został przeniesiony w to właśnie miejsce i stał się lekcją historii dla dzieci z pobliskiej szkoły pozytywnej. 200-kilogramowy kamień jest oznaczony literami FD od strony Wolnego Miasta Gdańska i literą P od strony Polski. Dopełnieniem całości jest tablica zawierająca informacje o Wolnym Mieście Gdańsku i o historii Kokoszek oraz stosowna mapa i zdjęcia. I warto pamiętać, że Gdańsk to nie tylko główne miasto z jego perełkami. Gdańsk to również obrzeża miasta, na których się żyje wśród takich właśnie drobnych ciekawostek. Na ulicy Aksamitnej, mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie znajduje się szkoła podstawowa nr 57, istniał od lat 70. XIX wieku zespół budynków koszarowych. Początkowo służyły one jako miejsce stacjonowania dla szwadronów huzarów. Jednakże w wyniku przeniesienia tych jednostek wojskowych do Wrzeszcza, zespół koszar przekształcił się w siedzibę oddziałów artyleryjskich. Ten rozległy kompleks składał się z dwóch głównych budynków, zlokalizowanych przy ulicy Rybaki Górne, które nosiły nazwę Artillerie-Kaserne 1 oraz przy ulicy Aksamitnej, gdzie znajdował się Artillerie-Kaserne 2. Dziś pozostałości po dawnych koszarach można dostrzec m.in. w zabudowaniach należących do Gdańskich Wód. Pozdrawiamy panią portier. Gdańskim piwem w XVI wieku delektowały się podniebienia we dworach i karczmach w całej Europie. Było ono nabywane w tak dużych ilościach, że gdańscy browarnicy nie ogarniali zrywać szyszek chmielu.
Z pomocną ręką wyszedł wtedy Kazimierz Dolny i przy pomocy flisaków na drewnianych tratwach beczułki z chmielowym nektarem trafiały do Gdańska. Piwo było przy tym jakościowo tak dobre, że pod marką gdańskich browarów wypływało do zamorskich krajów. Znajdujemy się w pierwszym domu sąsiedzkim na Dolnym Mieście, utworzonym tutaj ponad 6 lat temu przez organizację pozarządową. Obecnie ten dom sąsiedzki jest zarządzany przez naszą organizację, czyli Stowarzyszenie Opowiadaczy Historii Dolnego Miasta w Gdańsku. Naszą grupę stanowi kilkanaście osób, które zajmują się w stowarzyszeniu różnymi pożytecznymi rzeczami, natomiast 4 spośród nich, wśród nich i ja, jesteśmy lokalnymi przewodnikami. Od ponad 10 lat oprowadzamy spacery po Dolnym Mieście ze szczególnym uwielbieniem tego miejsca na ziemi, bo jesteśmy pasjonatami historii tej naszej małej ojczyzny. Do naszego domu sąsiedzkiego każdy może przyjść w porze, kiedy pracujemy. Drzwi i serca są otwarte, zawsze jest o czym pogadać, jest czas i miejsce na herbatę, życzliwe słowo, wysłuchanie swoich spraw, ale też jakieś wspólne, atrakcyjne działania. Atrakcyjne w sensie społecznym dla mieszkańców, ale też dla turystów, dla organizacji pozarządowych. Zapraszamy. Kościół Świętej Katarzyny to najstarszy kościół parafialny na Starym Mieście w Gdańsku. Powstał w latach 1227-1239. Hełm kościoła, unikalna część widoku Starego Miasta, jest dziełem Jakoba van den Blocke. Na wieży kościoła umieszczony został największy w Polsce 50-dzwonowy karylion, zaś w jego wnętrzu pochowany jest Jan Hewelke, znany jako Heweliusz. W Gdańsku mamy ulicę Stolema, ale czy wiesz skąd taka nazwa? Zanim piękną kaszubską krainę opanował człowiek, jej władcami były stolemy. Kształtem przypominały ludzi, ale były od nich o wiele większe. Według legendy, gdy skończono budować bazylikę mariacką, z oddali dostrzegł ją pewien stolem i uznał, że mieszkańcy pięknego Gdańska wybudowali dla niego krzesło i zapraszają go na ucztę. Początkowo gdańszczanie przestraszyli się wielkiego ziomka, ale okazało się, że gigant jest łagodny i faktycznie ugoszczono go czym chata bogata. Ten zaś w ramach podziękowania ofiarował miastu rzeźby zwierząt i potworów, które poustawiał na szczytach budynków. Gdy w 1904 roku cesarz Wilhelm II uroczyście otworzył gdański przekop, nazwany oczywiście kanałem cesarskim, a który my znamy pod nazwą Kanał Kaszubski, powstało w tym miejscu skrzyżowanie wody z wodą. Przez Martwą Wisłę w poprzek przepływa Motława i Radunia, która wpada do niej kilkaset metrów stąd. Wody oddzielają tu tereny historycznego Brabanku, polskiego Haka, Przeróbki i wyspy Holm. Zdarza się często, że wiejące od północy wiatry powodują cofanie się wód i poziom kanałów i rzek w Gdańsku się podnosi. Ponieważ na skrzyżowaniu tu brak sygnalizacji, od czasu do czasu dochodzi do kolizji pływających jednostek. Zlokalizowany przy ulicy Wołowej 17 Dom Polski został przekazany Gminie Polskiej przez Komisariat Generalny RP w Gdańsku w roku 1924. Ten budynek stanowił niegdyś część pruskiego urzędu mundurowego, a po jego przyjęciu bez wątpienia stał się jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym miejscem dla gdańskich Polaków.
W Domu Polskim regularnie odbywały się spotkania o charakterze patriotycznym, religijnym i kulturalnym, co czyniło go sercem życia społeczności polskiej w Gdańsku. 1 września 1939 roku, podobnie jak wiele innych polskich obiektów, został siłą zajęty przez oddziały gdańskie. Po zakończeniu wojny w tym budynku miała swoją siedzibę chemiczno-poligraficzna Spółdzielnia Inwalidów Polipol, gdzie pracowała moja mama. I to by było na tyle. Wierzymy, że nasza filmowa działalność daje Ci satysfakcję merytoryczną, jak i wizualną. Jeżeli tak, to polub ten film, opowiedz sąsiadom, co widziałeś, widziałaś i zagość na stałe w naszej podróży poprzez subskrypcję tego kanału. Jeżeli oczekujesz bardziej treściwych tematów, to przygotowujemy właśnie opowieść o gdańskim zoo, film o sądzie ostatecznym i spotykamy się z mieszkańcami Dolnego Miasta, by przekazać ich emocje o tym miejscu. Tu też chcemy podziękować naszym patronkom i patronom za wsparcie, a i innych namawiamy do finansowania naszych dokumentalnych fanaberii. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na patronite.pl. Link w opisie do tego filmu. Dziękujemy i do zobaczenia!